To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Zimy nigdy nie były w Afganistanie łatwe, ale ta następna może okazać się katastrofalna w skutkach. Wszystko przez zwiększający się w kraju w ogromnym tempie głód. Wraz z przejęciem władzy przez talibów Afganistan stracił dopływ zagranicznej gotówki, a to spowodowało załamanie się budżetu, inflację, a dla ludzi po prostu brak pieniędzy. Afgańczycy już teraz są głodni, a zimą może być jeszcze gorzej. W tym odcinku podcastu Świat mamy dla Was niezwykłą rozmowę, pierwszą taką w polskich mediach. To rozmowa z osobą, która widzi to wszystko od środka, na własne oczy. Z Polką, która pracuje w Kabulu, ale która dotąd nie wypowiadała się dla mediów. Jest środa, 17 listopada 2021 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Gdy talibowie triumfalnie przejmowali władzę po rozsypującym się prozachodnim rządzie, w Kabulu wybuchła panika. Tysiące ludzi chciały jak najszybciej uciec z kraju. Przez pierwsze godziny droga do lotniska w stolicy była całkowicie sparaliżowana. Sklepikarze albo zamknęli interes, albo radykalnie podnieśli ceny. Zamknęły się banki, a ludzie nie byli w stanie nawet wyjąć gotówki z bankomatów i zostali z niczym. Zachód na wieść o zwycięstwie talibów odciął Afganistanowi rezerwy finansowe i kraj w zasadzie stracił płynność. Nauczyciele, lekarze czy urzędnicy do dzisiaj nie dostają pensji. Banki zdążyły się już otworzyć, ale Afgańczycy nadal mają ograniczony dostęp do pieniędzy. Ceny wciąż galopują, a na ulicach Kabulu, najbogatszego miasta w kraju, ludzie sprzedają wszystko, co mają, bo nie stać ich na jedzenie. 23 milionom osób, czyli ponad połowie kraju, grozi teraz głód. 95% Afgańczyków nie ma wystarczającej ilości pożywienia. To jest kryzys, to katastrofa. Tak mówił niedawno David Beasley ze Światowego Programu Żywienia ONZ. Eksperci Narodów Zjednoczonych szacują, że zimą poniżej progu ubóstwa znajdzie się 60% Afgańczyków, a w połowie przyszłego roku nawet 95%. Pomoc z zagranicy płynie niezwykle wolno, bo organizacje pomocowe w Afganistanie działają w mocno okrojonym składzie. Organizacje rzeczywiście zostały, natomiast personel międzynarodowy w dużej mierze został ewakuowany w sierpniu, kiedy talibowie przejmowali władzę. Justyna Bayer pracuje dla francuskiej organizacji humanitarnej Première Argence International. Jest szefową misji w Afganistanie. W Kabulu mieszka od 2 lat, ale wcześniej przez 4 lata pracowała dla innych organizacji w Afganistanie. Justyna jest jedną z 2 Polek, które są teraz w Kabulu. Spotykamy się w Warszawie, dokąd Justyna przyleciała na krótki urlop. PY, organizacja, którą reprezentuję, była jedną z nielicznych, które zostały właśnie z personelem międzynarodowym. Rzeczywiście jest tak bardzo źle? Rzeczywiście to jest takie pandemonium, które w tej chwili tam na miejscu jest, do którego wracasz? Wydaje się, że tak naprawdę już jest za późno, żeby zmienić dynamikę. Gospodarka jest w stanie upadku. Sytuacja humanitarna pogarsza się z każdym dniem. To są tak naprawdę trendy, które dzieją się już od dłuższego czasu. Kiedy przyjechałam do Afganistanu w 2019 roku, liczba osób, które były w potrzebie pomocy humanitarnej, można było może 6 milionów. Ta liczba zwiększyła się do 9 bardzo szybko. W 2020 to już było 14 milionów, 2021 to było 18 milionów i w tej chwili mówię o liczbach, które były szacowane przez ONZ jeszcze przed wielkim dramatem ostatnich miesięcy, kiedy to i w ostatnich tygodniach, kiedy to rzeczywiście liczba osób na skraju ubóstwa zwiększyła się radykalnie. Ludzie sprzedają rzeczy,
handlują własnymi dziećmi. To już nie jest nawet jednostkowe przypadki. Masę przypadków w różnych częściach Afganistanu, kiedy za 50 000 Afgani, czyli lokalnej waluty, rodzina sprzedaje córkę. 50 000 Afgani to jest ile dolarów? Około 700. Sprzedaje córkę, żeby mieć na chleb. Tak, żeby wyżywić resztę rodziny. Inflacja oczywiście szaleje. Afgani straci kolosalnie do dolara. Oczywiście rząd w tej chwili talibski nieuznawany, nie ma dostępu do pieniędzy. Rezerwy w walucie i złocie, które są deponowane na kontach zagranicznych, są zamknięte. Fundusz międzynarodowy odciął dostęp do linii kredytowych, które poprzedni rząd miał. Banki funkcjonują tylko częściowo. Kapitał jest kontrolowany przez rząd talibski. Ludzie mają możliwość wyciągnięcia $200 tygodniowo i 20 000 Afgani w Kabulu. Nie ma możliwości transferów. Dla nas jako organizacji humanitarnej to jest jeden z kolejnych wielkich tak naprawdę wyzwań, ponieważ nie mamy możliwości transferowania funduszy do Afganistanu. Nie macie jak operować pieniędzmi po prostu. Nie ma. Przypomnijmy, że Afganistan to nie jest kraj, w którym się operuje kartą bankomatową, tylko się operuje gotówką. To z czego ludzie żyją, skoro nie mogą wyjąć pieniędzy, albo skoro mogą wyjąć tak mało pieniędzy z bankomatu? Jest jeszcze gorzej, bo ludzie również nie dostają pensji. Rząd nie ma pieniędzy, jak już wspomniałam. Usługi, które normalnie dostarcza rząd, czyli służba zdrowia, edukacja, nie ma kontraktów podpisanych. Ludzie chodzą na zasadzie wolontarystycznej do pracy częściowo. Nie są opłacani od wielu, wielu miesięcy. I znowu to nie jest tylko to, że to się dzieje teraz za rządów, odkąd talibowie przejęli władzę, ale ludzie nie byli płaceni również w ostatnich miesiącach rządów prezydenta Ghaniego. Rząd afgański nie płaci również za elektryczność. Zbliża się zima. Granice pozostają zamknięte. Jest coraz ciężej tak naprawdę również importować do Afganistanu podstawowe artykuły. Głód w tej chwili szaleje. ONZ w ostatnim raporcie przewidywał, że do połowy 2022 roku 97% populacji afgańskiej będzie na skraju ubóstwa. To jest właśnie 97%. 7%, tak. I tak naprawdę to już jest za późno, żeby w jakiś sposób radykalnie odmienić te tendencje, które się dzieją, mimo tego, że wiele państw nadal deklaruje wsparcie, jeżeli chodzi o pomoc humanitarną Afganistanowi, ale tak naprawdę te pieniądze nie docierają. I jeszcze raz powtórzę, że to jest również już bardzo późno, bo oczywiście, że organizacje humanitarne mogą zwiększyć wolumen pomocy i to się dzieje w naszym przypadku, to się dzieje też w przypadku wielu innych organizacji, ale nie jesteśmy w stanie zastąpić funkcji państwa. Powiedz, z czego to się wzięło, bo oczywiście przyszli talibowie, banki się pozamykały, ludzie nie mogli wyjąć gotówki, sklepikarze podnieśli ceny, bo nie wiedzieli, co się będzie działo choćby w Kabulu. Ale tak jak mówisz, to się nie zaczęło wtedy, to się, rozumiem, pogorszyło. Pewnie jednym z czynników, które miały największe znaczenie, to jest po prostu korupcja, powszechna korupcja, która miała miejsce za poprzedniego rządu i doprowadziła tak naprawdę gospodarkę na skraj wyczerpania. Natomiast tempo, w jakim sytuacja się pogarsza, odkąd przejęli talibowie władzę, no jest zastraszające. I to jednak wiąże się z tym, że talibowie pozostają nierozpoznawalnym rządem, a Afganistan był jednym z najbiedniejszych państw przed przewrotem w połowie sierpnia i oczywiście państwem, które było radykalnie zależne od pomocy międzynarodowej. 70% wydatków, o ile dobrze pamiętam, budżetu afgańskiego było pokrywane z pomocy międzynarodowej, która została odcięta tak z dnia na dzień. Czyli ten budżet afgański stracił z dnia na dzień te 70% wpływów. Dokładnie tak. Czy talibowie, myślisz, mieli świadomość tego, w jak trudną sytuację się pakują? Często mówi się, że talibowie są również zaskoczeni tym, jak szybko doszli do władzy. Słyszy się również, że spodziewali się, że zastaną jednak kufry pełne pieniędzy. W Banku Centralnym będą fundusze, które pozwolą im na pokrycie kosztów. Środowisko międzynarodowe też podjęło dość radykalne decyzje, których być może talibowie się nie spodziewali, nie mam pojęcia, ale rzeczywiście odcięcie dostępu do rezerw zagranicznych,
granicznych, czy też odcięcie dostępu do linii kredytowych. Być może się tego nie spodziewali, być może liczyli, że będą w stanie wynegocjować to wsparcie dalej od środowiska międzynarodowego. Kiedyś Afganistan był wręcz zalany przez organizacje pomocowe i humanitarne. Pamiętam te 10, kilkanaście lat temu, że nawet jeśli pracownicy organizacji pomocowych czy rozwojowych się spotykali, pracownicy z różnych krajów Zachodu, to było wielkie spotkanie kilkuset osób. Teraz jesteś jedną z nielicznych przedstawicielek świata zachodniego, które tam są na miejscu w Afganistanie. Trudno się w takich warunkach pracuje i żyje? Przede wszystkim obecność organizacji humanitarnych w tej chwili jest niezmiernie potrzebna. Jest zainteresowanie, niektóre organizacje humanitarne, pomocowe obecne w poprzednich latach w Afganistanie wracają w tej chwili. Nie jest oczywiście prosto i nie dlatego, że liczba obcokrajowców jest zdecydowanie ograniczona i ograniczona została już w ostatnich też latach ze względu na koronawirusa, ale dlatego, że środowisko jest bardzo trudne, środowisko operacyjne jest trudne. Jak wspomniałam, nie mamy dostępu do pieniędzy. Oczywiście sytuacja bezpieczeństwa jest nadal bardzo wrażliwa. Poza tym lotnisko pozostaje oczywiście zamknięte, co również uniemożliwia nam pewność co do tego, że możemy wjechać i wyjechać do kraju. Granice pozostają zamknięte, więc jest cała rzesza elementów, które zdecydowanie utrudnia nam operacje na co dzień. A co w takim razie w ogóle robicie na miejscu albo usiłujecie zrobić jako organizacja? My działamy w sektorze zdrowia i jest to rzeczywiście jeden z sektorów, które całkowicie upadły po przejęciu władzy przez talibów i upadły dlatego, że był finansowany poprzednio przez wspólnotę międzynarodową. Ludzie stracili dostęp do usług zdrowotnych. W tej chwili to nawet w Afganistanie sytuacja jest tak trudna, że nikt nie zwraca uwagi na pandemię. Czy to jest taka sytuacja tymczasowości? Czy wszyscy czekają, że jednak coś się zmieni, że przyjdzie ktoś z magiczną różdżką i coś wymyśli? Społeczeństwo afgańskie jest podzielone. W wielu miejscach, szczególnie w wioskach, ludzie są zadowoleni z tego, że talibowie przejęli władzę, a to przede wszystkim ze względu na korupcję. Poprzedni system polityczny był bardzo często oceniany jako nieefektywny. I oczywiście system sprawiedliwości, który również był oceniany jako nieefektywny i skorumpowany. W miastach nadal panuje panika. To oczywiście nie jest ta panika rozmiarów, jakie widzieliśmy w połowie sierpnia, ale wydaje się, że większość ludzi po prostu szuka możliwości wyjazdu z kraju. Myślę, że bardziej szukają możliwości wyjazdu z kraju, bo wciąż boją się talibów, czy po prostu widzą, co się dzieje gospodarczo i widzą, że nie mają co jeść? Wszystko. Niektórzy oczywiście się boją się reperkusji ze względu na to, że współpracowali z wojskami czy z poprzednim rządem. Oczywiście obawiają się dramatu ekonomicznego. Wielu boi się o przyszłość własnych dzieci, przede wszystkim córek, bo jednak rzeczywiście dziewczynki w tej chwili nadal nie chodzą do szkół. Boją się po prostu, bo nie mają zielonego pojęcia, co ich czeka i jaka będzie ich przyszłość. Tak szukam cały czas w trakcie naszej rozmowy jakiegoś kawałka optymizmu, że może się coś zmieni, że może gdzieś na jakimś małym poletku coś się uda zrobić, ale szukam, ale nie znajduję. Obecnie wygląda na to, że po prostu musimy się zmobilizować, żeby zapobiec dramatowi wielkich rozmiarów. I chyba na tym się w tej chwili koncentrujemy. Może lepsze dni przyjdą później. Justyna Bayer, Polka, która pracuje dla francuskiej organizacji humanitarnej Première Argence International i jest szefową misji w Afganistanie, w pierwszej rozmowie z polskimi mediami. I to wszystko w tym odcinku podcastu Świat. Przypominam, że premierowych odcinków można słuchać w każdą środę na stronie podcasty.polskieradio.pl oraz na innych dobrych platformach podcastowych Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcast i Stitcher. Zapraszam też do polubienia strony na Facebooku Świat_The World i do subskrypcji kanału na YouTube, także pod nazwą Świat_The World. Tam, oprócz środowych podcastów, w weekendy znajdziecie również premiery filmowe. Zajrzyjcie również w zakładkę Społeczność i tam zostawiajcie swoje komentarze, przemyślenia i sugestie. W tym odcinku to wszystko. Za uwagę dziękuję Wojciech Cegielski. To był podcast Świat.
Do usłyszenia w kolejnym odcinku.